poniedziałek mamy Blue Monday. Podobno najbardziej depresyjny dzień w całym roku, a to za sprawą niewypełnionych postanowień noworocznych. Dlatego, aby przed nim się przestrzec, dzisiaj porozmawiamy o postanowieniach. Zapraszam serdecznie. Przyznać się, kto z Was ma postanowienie na ten rok, że schudnie, że zapisze się na siłownię, bądź nauczy się angielskiego. To podobno są najczęstsze postanowienia, jakie ludzie sobie dają. A po drugie, kto z Was przepisał postanowienie z zeszłego roku, bo go nie wypełnił? Z jakiego powodu tak się dzieje, że tak trudno nam wytrwać, że tak trudno nam wypełnić to, co sobie postanowiliśmy i czego tak naprawdę chcemy? Sprawa wygląda tak, że bardzo często te postanowienia, które sobie dajemy, nie prowadzą nas do realnej zmiany. Są mało konkretne, a także wynikają nie do końca z tego, co jest gdzieś tam głęboko w sercu, ale z tego, że chcemy się porównywać do innych, że chcemy spełniać oczekiwania innych osób i dlatego tak ciężko nam w tym wytrwać. I popatrzcie, jak te postanowienia są często skonstruowane. Schudnę, nauczę się angielskiego, będę lepszą mamą, żoną, kobietą itd., itd. Mało w tym jest konkretów i na samą myśl, że znowu mamy sięgnąć do tych słówek z angielskiego. Może powtórzymy angielski. Znowu mamy codziennie patrzeć na wagę, czy już te 20 deko mniej osiągnęliśmy, robi nam się niedobrze. Po prostu nie lubimy tego. A pomyślcie, jak się czujecie, kiedy realizujecie własne pomysły, kiedy myślicie o własnej pasji, kiedy wypełniacie zadania, które Was po prostu cieszą, dają Wam frajdę. Wcale nie czujecie trudu, pomimo że osiągacie wysiłek, tak? I według mnie jest to klucz także do postanowień noworocznych. Zatem nie dajemy sobie postanowień, które nie są w nas głęboko zakorzenione, nie są nasze, tylko kogoś innego i na myśl o których robi nam się po prostu źle. Pomyśl zamiast tego, co chcesz osiągnąć, jakich nowych umiejętności się nauczyć, kim chcesz się stać w roku 2021, kim chcesz być 31 grudnia 2021. Na przykład chcesz być lepszą mamą, to pomyśl, co to dla Ciebie oznacza. Czy chcesz na przykład bardziej słuchać swoje dzieci? Jeżeli chcesz stać się dyrektorem jakiegoś działu, co to dla Ciebie oznacza? Co potrzebujesz osiągnąć do tego momentu, aby stać się tym dyrektorem? Kiedy już sobie odpowiesz na to pytanie, kim chcesz być, to zadaj sobie jeszcze 4 pytania. A mianowicie, pierwsze, czy to naprawdę Twój cel? Czy to na pewno jest Twoje? Czy naprawdę bardzo tego chcesz? Po drugie, z jakiego powodu jest to dla Ciebie ważne? Bo może się okazać po głębszej analizie, że to wcale nie jest tak dla Ciebie ważne, że tą swoją energię wolisz spożytkować na inne ważniejsze dla Ciebie cele. I kolejne pytania, kim się staniesz dla siebie, kiedy osiągniesz to? I ostatnie, kim się staniesz dla innych? I potem koniecznie zapisz sobie to postanowienie, ten cel, to hasło w kalendarzu. Albo na jakiejś kartce widocznej, czy na lodówce, czy gdzieś, gdzie często zaglądasz. Napisz sobie, jeżeli wybrałeś kalendarz, to nie zapisuj tego tylko raz, ale zapisz to sobie co najmniej 12 razy. Na przykład w każdym miesiącu, każdego piątego zapisz sobie to krótkie hasło, tak na przykład będę dyrektorem, czy będę kucharzem, czy kimkolwiek chcesz być. Abyś o tym po prostu nie zapomniał, bo w wirze codzienności bardzo łatwo uciekają nam te postanowienia, bo skupiamy się na tym, co jest tu i teraz i zapominamy o swoich marzeniach.
I potem, kiedy to napiszesz, to też pomyśl o krokach, które należy spełnić, aby stało się to realne. Pamiętaj o tych małych krokach i za każdym razem, kiedy będziesz podejmować jakieś działanie, pamiętaj i słysz ten głos w swojej głowie, kim się właśnie stajesz, że stajesz się właśnie swoim marzeniem. I wiadomo, tych efektów nie będzie od razu widać, ale działasz i właśnie podejmujesz to działanie, które ma wpływ na zmianę Twojego życia. Celebruj każdy sukces, ciesz się każdym działaniem, który podejmujesz i pamiętaj, że na zmiany nigdy nie jest za późno, nawet kiedy przez pół roku nic nie zrobisz w kontekście swoich postanowień, czego oczywiście odradzam, ale zawsze podejmuj działanie. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, to bardzo Cię proszę o łapkę w górę i o subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. I oczywiście posyłaj ten odcinek dalej, szczególnie do tych, którzy mają problem z wypełnianiem postanowień noworocznych. Mocno Cię pozdrawiam, dużo siły do walki o siebie. Pa, pa!